Arafatka, nie? Arafatka wyjdzie. Zrób mi też zdjęcie. Ogólnie na każdym kroku tutaj są osoby, tacy uliczni sprzedawcy, którzy próbują nam sprzedać koszulki Hezbollah. To jest podobno pierwszy port wybudowany jeszcze przez Fenicjan, dlatego że Fenicjanie wymyślili handel na świecie i to jest pierwszy zbudowany przez nich port. Ten port obecnie jest niewielki, ale przygotowania do tej wyprawy trwały już od dawna, ale teraz jesteśmy na ostatnim etapie tych przygotowań. Jest wieczór przed odlotem, za 3 godziny wstajemy na samolot. I co robimy? No Jacek obiera chleb z pleśni, bo kupiliśmy wczoraj 2 chleby już z myślą o jutrzejszym wyjeździe. No i tutaj jest pleśń, tutaj jest chleb. A dlaczego robimy te kanapki? Robimy te kanapki, bo nie chcemy w Libanie za dużo kupować jedzenia, więc sobie chcemy przygotować kanapki na 2 dni. No po zrobieniu te kanapki wędrują sobie, prawda, do lodówki, tak jak już pierwsza porcja. Poza tym mamy też takie batoniki pełnoziarniste. Mamy ich chyba ze 30 łącznie. No i jeszcze będziemy jedli na miejscu jakiś obiad, taki z kuchni libańskiej, no i mamy śniadanie na drugi dzień w hotelu, więc jakoś myślę, że sobie damy radę. 4:00. No dobra, 01. Ale po szybkiej, jak to się mówi, toalecie porannej. Po szybkiemu wszystkiemu, intensywnemu samego rana muszę pokazać, że jestem w patriotycznej bluzie lotu. Jedziemy na lotnisko i za chwilę mamy... w ogóle nie potrafię tak wcześnie poskładać myśli. Wake up, Maćku, wake up. O 6:40 wylot, 7:30 planowo w Bejrucie. No i na miejscu się okaże, co będziemy robić w zasadzie, bo w większości mamy wszystko tak spontanicznie wymyślone i będziemy polegać dużo na naszym przewodniku, na Pierze. My już zbordowani, 6:30, więc planowo za 10 minut wylot. Lot jest bardzo krótki, bo potrwa około pół godziny. No i w zasadzie wystartujemy w kierunku, prawdopodobnie w kierunku morza. Przelecimy przez morze i za 30 minut będziemy lądować też tuż przy... Lotnisko w Bejrucie jest położone tuż przy brzegu Morza Śródziemnego. Więc no, jedyne co będziemy widzieć to niebo i woda. Co jest bardzo ważne do odnotowania. Zdjęcia do tego filmu kręciliśmy w kwietniu. Dzisiaj mamy październik. W Libanie przez te pół roku wiele się wydarzyło. Przede wszystkim tak naprawdę do ostatniej chwili nie wiedzieliśmy, czy uda nam się polecieć do Bejrutu. Powiedziałem przed chwilą, że przygotowania do tego mini tripa trwały już od kilku miesięcy. I tak naprawdę im bliżej daty wylotu, tym bardziej wszechświat spiskował na naszą niekorzyść. Pokażmy to, rozpiszmy to może na kalendarzu i też na mapie. 1 kwietnia Izrael bombarduje konsulat Iranu w stolicy Syrii, w Damaszku. 12 kwietnia wylatujemy na Cypr z Chopina. Noc z 13 na 14 kwietnia Iran dokonuje ostrzału terytorium Izraela i używa do tego ponad 330 sztuk różnych typów broni. Dronów, pocisków manewrujących itd. Ten ostrzał był odwetem za Damaszek. W wyniku tego nocnego ataku
zostaje zamknięta przestrzeń powietrzna na terenach Bliskiego Wschodu. Samoloty nie latają nad Iranem, Palestyną, Libanem, Syrią. Wtedy komunikuję Jackowi, że jeżeli nie otworzą nieba do czasu naszego wylotu, to zostajemy na Cyprze, bilety przypadną, a my sobie spędzimy ten czas w Larnace, bo i tak mieliśmy tam hotel opłacony na ten czas. Natomiast mówię stanowczo, że jeżeli niebo zostanie otwarte, to ja na pewno lecę, ale do niczego go nie zmuszam. Możesz zostać, możesz poczekać na mnie na Cyprze, aż wrócę, ale mnie nic nie powstrzyma przed tym, żeby do tego Libanu się wówczas dostać. No i 15 kwietnia przestrzeń powietrzna zostaje przywrócona do ruchu. 17 kwietnia wcześnie rano wylatujemy. Tutaj widzimy pozostałości po tym terminalu, w którym kilka lat temu była eksplozja saletry. W tle akurat przelatuje nad tymi silosami, nad tym budynkiem samolot. Jeszcze jest kilka innych budynków w okolicy, bo eksplozja była odczuwalna w promieniu 70 km, gdzie były wybite szyby, drzwi, budynki bardzo mocno ucierpiały, zresztą Wam to pokażemy dalej. Wszystkie te budynki, które tutaj widzimy, one też ucierpiały w tej eksplozji. Część już jest odnowiona, znaczna część, z tego co mówi Pierre, jest już prawie wszystko odnowione. Natomiast widać chociażby ten budynek w ogóle nieruszony, ten też jak widać. I będzie jeszcze kilka takich budynków, bo po prostu ich na to nie stać, żeby te budynki odnawiać. The explosion, that's all dead. Okay. Can you go? Yeah. Okay, thank you. Tutaj są zdjęcia osób, które ucierpiały w trakcie tej eksplozji, które pracowały przy gaszeniu pożaru i tak dalej. Generalnie poruszanie się po Libanie samochodem to jest jakiś inny wymiar. Ja już tutaj rozmawiałem z Pierrem, że on musi być niesamowicie wykwalifikowany, cierpliwy, mieć po prostu dużego skilla, żeby móc tu prowadzić samochód. No to tak, generalnie tam akurat widać, że używają kierunkowskazów z przodu, ale to jest naprawdę rzadkość. Tutaj się zmienia pasy trąbiąc. Uprzedzasz najpierw, że trąbiąc klaksonem, że będziesz zmieniał pas. Ostrzegasz tego, kto jedzie przed tobą albo za tobą i akurat chcesz zająć jego pas, no to uprzedzasz go klaksonem, a nie kierunkowskazem. Taki jest tutaj bardziej zwyczaj drogowy. No i generalnie tutaj klaksonu się używa do wszystkiego, ale to nie tak jak w Polsce, że my zazwyczaj trąbimy dlatego, że chcemy kogoś upomnieć kulturalnie, tylko tutaj w każdym celu tak naprawdę się używa klaksonu, żeby kogoś pozdrowić, żeby kogoś uprzedzić o zmianie pasa i tak dalej, i tak dalej. Dotarliśmy do takiego miejsca, w którym za nami, za chwilę Wam pokażę, stoi katedra, a jesteśmy na wzgórzu, z którego można sobie zjechać taką kolejką w sam dół, tam gdzie mamy hotel generalnie. Teraz jest nieczynny. Dlaczego jest nieczynny? Why is off the ferry? Oh, it's all because nobody knows. Afternoon or whatever. After what? Afternoon. Okej. Dopiero po południu jest czynne, teraz nie ma. Not even time in the morning. Okej. I tak wygląda widoczek z tego wzgórza na Bejrut i na Morze Śródziemne. Kazali nam założyć taki strój, ponieważ mamy krótkie spodenki. Wchodzimy w święte miejsce. No i tam wchodzimy na to święte miejsce. Stamtąd jest lepszy widok. Jeszcze lepszy niż tam, co pokazywałem przed chwilą
przy tej kolejce. No to teraz hotel z tej perspektywy, nie wiem dokładnie gdzie, ale gdzieś tam na dole, gdzieś tutaj w tych okolicach. No tam jest. Tam gdzie jest stadion. No tak, Przyjeżdżaliśmy obok. tak, ale no który dokładnie budynek? Tego nie wiesz, dlatego pokazuję, że któryś z tych tutaj. I odnośnie tej figury Maryi, to tutaj były kontrowersje, bo ludzie dyskutowali, w którą stronę ona powinna być odwrócona. Jedni mówili, że w stronę miasta, no a inni, że w stronę katedry, czyli w drugą stronę. No i ostatecznie wypracowano takie rozwiązanie, że ona się po prostu obraca i raz patrzy na dolinę, a raz patrzy w przeciwnym kierunku na katedrę. I teraz jest akurat obrócona w kierunku miasta, a nie w kierunku katedry, która stoi tutaj. A gdy przyjeżdża papież, to mieszka sobie tutaj w ambasadzie Watykanu. Oh, your friend? People. Ah. Here we have, you know, it's not like Poland. You Uh-huh. don't know another street here. Here, from one city to one city, we know each other. Ah, yes. Beirut, you have like how many citizens live? In, Yes. in Lebanon, all Lebanon, 4,500,000. Uh-huh. Okay, all Lebanon. But outside Lebanon, 12 million. Wow. In So- Brazil, in America, Yeah. in Australia, So a lot of people. out. Yeah. But still now around 4.5 million. But we have 2.5, 3 million refugees, Yeah. Syrian and Palestinian. Generalnie w Libanie wygląda to tak, że obok siebie w zgodzie żyją dwie religie, a nawet trzy. W 55% około Liban zamieszkują muzułmanie, w około 40% chrześcijanie i 5% to jest jakaś trzecia religia. I co ważne, żyją ze sobą w zgodzie, ale mają wszyscy Libańczycy jednego wspólnego wroga. Wszyscy porówno nienawidzą Izraela. Jeżeli będziecie mieli kiedyś okazję przylecieć do Libanu i będziecie w biurze paszportowym, w sensie tam, gdzie Wam wydają wizę na pobyt w Libanie, i zobaczą, że macie już w paszporcie pieczątkę z Izraela, to będziecie mieli problemy. Będziecie musieli się z tego powodu tłumaczyć, będą Was pytać, dlaczego, po co byliście w Izraelu. Jesteśmy w drodze do Baalbek i na jednym z checkpointów Pierre zabrał, nie wiem, na stopa. Z początku nie wiedzieliśmy, czy to jest nasza eskorta w postaci żołnierza, czy to po prostu taki żołnierz, który szuka podwózki gdzieś po drodze. No okazało się chyba, że po prostu gościu chce załatwić jakieś tam swoje prywatne sprawy tutaj w okolicy, bo byliśmy z nim, po drodze w ogóle złapaliśmy panę, to chciał ten żołnierz zapłacić za naprawę opony, ale Pierre się nie zgodził, tam wyciągnął portfel i zapłacił. A teraz ten żołnierz poprosił o to, czy możemy sobie stanąć gdzieś tutaj, nawet nie wiem co to jest, szczerze mówiąc, jakiś sklep. I poszedł i poszli obaj i sobie coś tam... To jest mięso. To jest mięsny. Aha, Ty kupił pitę, kupił mięso, A. może on nam kepsa zrobi. czyli on sam będzie robił tego kepsa. Ja. No to, i zbiera składniki po drodze, czaisz? No, w każdym razie żołnierz też z nami cały czas jedzie, ale jest bardzo w porządku. Podobny do Mateusza Borka. O, a tam można zobaczyć kolejkę do Western Union. To jest jedyna opcja na, znaczy chyba jedyna albo jedna z niewielu opcji na przelewy międzynarodowe do Libanu i z Libanu gdzieś za granicę. Thank you. Holland, it's good. Thank you. If you want t-shirt, بحسب الله. If you want t-shirt, بحسب الله. T-shirt, no.
I prefer if you have t-shirt of Lebanon in general. Yes, you have t-shirt. Okay. What size you want? M? Medium? Yes. W tym fragmencie myślę, że warto nakreślić taki rys geopolityczny. Jak mogliśmy usłyszeć, ten chłopak chciał nam sprzedać koszulki Hezbollahu. I to absolutnie nie była jedyna osoba, która nam takie koszulki sprzedawała. Przez cały pobyt w Libanie tacy uliczni sprzedawcy często oferowali właśnie koszulki Hezbollahu. Tylko właśnie co to jest ten Hezbollah? Kilka tygodni temu światowe media podawały taką informację, że wybuchły pagery i dzień później, że wybuchły, co to było, krótkofalówki bodajże członków Hezbollahu. Okazało się, że to był sprytnie uknuty plan przez siły Izraela, który polegał na przejęciu łańcucha dostaw urządzeń, które miały służyć Hezbollahowi do komunikowania się między sobą. Izrael po przejęciu tych dostaw umieścił w urządzeniach ładunki wybuchowe, zdetonował je zdalnie w tym samym momencie i spowodowało to duże straty w ludziach po stronie Hezbollahu, ale przede wszystkim straty, nazwijmy to, komunikacyjne. Izrael tym ruchem zakłócił całkowicie komunikację Hezbollahu. No dobra, tylko po co takiemu Hezbollahowi jakaś komunikacja przez pagery czy krótkofalówki? Czy nie mogą się na przykład komunikować po prostu na WhatsAppie czy telefonicznie? No to już Hezbollah to według definicji z Wikipedii libańska partia polityczna. I to jest część prawdy, bo szerzej patrząc na Hezbollah, to jest takie największe na świecie państwo w państwie. Hezbollah ma swoją własną armię i to całkiem liczną, według różnych źródeł nawet 100-tysięczną. Hezbollah to też owszem partia polityczna, ma swoich przedstawicieli w parlamencie. W ogóle ustrój polityczny Libanu jest specyficzny, bo na podstawie paktu z jeszcze lat 40. prezydentem Libanu może zostać chrześcijanin maronita, prezydent, tak? Premier musi być muzułmaninem sunnitą, a szef parlamentu musi być muzułmaninem szyitą. Konfesjonalizm, tak się nazywa ten ustrój. No i co jest jeszcze istotne? Hezbollah jest uznawany za organizację terrorystyczną przez oczywiście Izrael, oczywiście Stany Zjednoczone i też kilka innych krajów, innych europejskich, ale prowadzi też działalność dobroczynną w Libanie. Prowadzi szpitale, prowadzi szkoły. Tak więc, jak widać, ciężko jest w jednym zdaniu określić, czym jest ten Hezbollah, nie? Hello, my friend. Take photo. Just take a photo. Z Arafatka, nie? Arafat Cafe. Nie wiem, czy to będzie słychać, bo jest teraz czas modłów w Baalbeku, ale tutaj przewodnik nam powiedział, że do dzisiaj nie jest wyjaśnione, w jaki sposób to zostało zbudowane, bo podobnie jak z piramidami w Egipcie, że no jest nadludzkim wysiłkiem wnieść na samą górę takiej budowli takie ciężkie elementy, no a w latach, kiedy one były budowane, no to nie było dostępnych maszyn i narzędzi, żeby to zrobić, więc do dzisiaj jest to niewyjaśnione i mówi się o kilku teoriach, że albo robili to jacyś mutanci, albo jakieś osoby o nadludzkich możliwościach, nadprzyrodzonych. Nie ma naukowego wytłumaczenia na to. Teraz doszliśmy do czegoś, co jest nazwane największym kamieniem. Jak widzicie za mną, największy kamień na świecie i wygląda on tak. Ma długość 21 metrów, no i jest
oficjalnie uznany za największy kamień na świecie. Dostaliśmy taki starter. Jak się nazywa? Sficha. I do tego cytrynka, żeby sobie pokropić. Jak do galatu. Robi się to tak, że trzeba skropić sokiem z cytryny obficie, w razie czego doniosą. I tutaj mamy do wyboru. To jest akurat słodki pieprz. Nie, papryka. To jest papryka. Tak, słodka papryka. A tutaj są bardziej ostre wersje, no i sól. I do tego wszystkiego jogurt naturalny. Tutaj zaczyna się proces od mięska. Panowie wytwarzają ciasto. Tutaj jest przygotowane mięsko. Widzisz to? Dużo ludzi stoi w kolejkach do bankomatów i wynika to z tego, że w Libanie jest bardzo wysoka inflacja i też wypłaty z bankomatów, ogólnie wypłaty gotówki są racjonowane i nie możesz wypłacić swojego depozytu, nawet jeżeli masz go zdeponowanego z własnych środków. I nawet doszło jakiś czas temu tutaj do takiego napadu na bank nietypowego, gdzie jeden Libańczyk chciał żeby mu wypłacili w banku jego własne pieniądze. I zrobił napad na bank z bronią w ręku, no i generalnie policja go schwytała i nie wypłacili mu tych pieniędzy, bo nie chcieli tworzyć precedensu, że teraz każdy wystarczy, że przyjdzie z bronią albo z atrapą broni i dostanie pieniądze, tak jakby siłą je wymusi. Pierre generalnie robi zakupy po drodze i właśnie kupił 25 kg ziemniaków, tak, na ulicy za 40 000 funtów, tak? Za 40 000 funtów libańskich. Spytaliśmy, ile by to kosztowało w dolarach. Powiedział, że $12, czyli to pokazuje, ile trzeba zapłacić za $1, jeżeli kupujesz go za funty libańskie. Zapłaciliśmy za kawę na Starym Mieście w Bejrucie i chciałem zapłacić $50, ale pan powiedział, że ta $50 jest zbyt stara, żeby ją mógł przyjąć, że muszę iść do banku, żeby ją wymienić na nowszą. Więc wymieniłem to na nominał $100, który jest nowszy i oto jak została nam wydana reszta. Trochę dostaliśmy reszty w funtach libańskich. Nie potrafię rozczytać, ile to... To jest 100 000. 100 000 funtów libańskich. To jest 50. A trochę dostaliśmy w dolarach. اوكي من النادي العربي الثقافي البولوني العربي للشرق الاوسط وشمال الافريقيا. Słuchajcie, próbujemy dzisiaj się dostać do Geta Grotto. To jest miejsce, które jest dostępne dla turystów przez większość roku, ale nie można fotografować wewnątrz. Spróbujemy za pośrednictwem naszego przewodnika Pierre'a dostać się jako media do środka i zrobić tam kilka zdjęć. Za chwilę dojdziemy do punktu, w którym porozmawiamy z jakimś ochroniarzem, portierem i będziemy załatwiali taką zgodę. No co, słuchajcie, udało się. Legitymacja prasowa czyni cuda. Zostaliśmy wpuszczeni, no i możemy nagrywać, a co ważne, na wstępie mijaliśmy grupę zwykłych turystów, nie dziennikarzy. I wyobraźcie sobie, że zabierają na wejściu telefony komórkowe. Trzeba je zdeponować w jakiejś skrytce i dopiero wtedy można wejść. Nawet jest się testowanym przez wykrywacz metali. Słuchajcie, ciężko to pokazać przy pomocy takiego obiektywu w telefonie.
ale jest to miejsce po prostu przepiękne. Słuchajcie, za mną jest najwyższy punkt od samego dołu do samej góry. Wynosi ta wysokość 108 metrów. Stąd oczywiście tego nie widać, dlatego macie dodatkowe ujęcie. Tam jest punkt najwyższy i tam hen na dole jest do sufitu 108 metrów. Słychać jak krople wpadają do wody. Jak mogliście zauważyć na nagraniu, zdarzają się tutaj sporadycznie blackouty. Po prostu w Libanie są sporadyczne, już teraz sporadyczne, kiedyś to był większy problem. Braki prądu, przerwy w dostawie prądu. Spytałem, dlaczego to jest takie ważne miejsce, bo jak jechaliśmy tutaj, to menedżer tego obiektu powiedział, że to jest bardzo ważne miejsce dla Libanu i dla Libańczyków. Because we have touristical places. It's one of the most visited place in Lebanon because it's very near to Beirut. It's very well maintained and it was very famous since the opening of the caves. The only thing. So we have Baalbek is historical. All the sites that we have in Tyre, in Saida, and Tripoli. No. We participated in the competition of the 7 natural wonders, not the 7 wonders of the world. Yeah, 7 natural. We were between the first 14s, but it was classified. We didn't win. It was classified one of the most beautiful caves in the world, because of the richness and the diversity in sculpture. That's it. But Okay. there is no historical, it was not, a cave, a prehistorical cave. No human being has ever lived inside this cave. It's only the most visited site in Lebanon. Okay. We have Baalbek is very beautiful. It is very, it's from the Roman Empire. It's something practical. Okay, it's not, but Up the to problem- me, here it's more interesting, more beautiful. no, together. you can't compare. Here is something- here is nature. Yeah. Over there is archaeology. Yeah, It's yes. archaeology. Yeah. It's something that you have to preserve. Yeah. It's not preserved. Here is because, everything natural. Here That's it's nature. No, the other no. We can't compare at all. Myślę, że warto też powiedzieć o tym, że Liban cechuje się bardzo liczną diasporą. 4,5 miliona Libańczyków mieszka tutaj na miejscu w Libanie, z czego około 2 miliony w Bejrucie. Natomiast wielu Libańczyków mieszka poza Bejrutem. 7 milionów w samej Brazylii. Kilka milionów jest rozsianych po różnych krajach na świecie. Z kilku powodów emigrowali. Między innymi z powodu wojen, z powodu niestabilnej sytuacji gospodarczej, z powodu konfliktu z Izraelem i z kilku innych powodów. Prawdopodobnie też po ostatnim bankructwie Libanu. Liban ogłosił bankructwo parę lat temu. Też część osób mogła się zdecydować na to, że warto po prostu stąd wyjechać i poszukać szczęścia gdzie indziej. Delikatnie ten wątek upadłości Libanu myślę, że warto rozwinąć. Wspominaliśmy wcześniej, że jest inflacja, że są kolejki do bankomatów, a nawet w tej grocie mieliśmy taki chwilowy blackout. Dla kontekstu, wspomniałem przed chwilą i też na początku filmu mówił o tym Pierre, że Liban ma liczną diasporę. Więcej Libańczyków mieszka poza Libanem niż w samym Libanie. I przez wiele lat finanse Libanu trzymały się dzięki temu, że emigranci z Libanu deponowali w libańskich bankach dolary. To był w zasadzie taki fundament finansowego systemu Libanu. Liban przez wiele lat uchwalał budżety z dużym deficytem, rzędu 10% powiedzmy, i zadłużenie Libanu przekraczało znacznie roczne PKB. Dla porównania w systemach europejskich takimi progami alarmowymi jest zadłużenie około 50% rocznego PKB, a Liban przekraczał ten próg około trzykrotnie, gdzieś tak do 150% PKB. W 2019 roku
gdy Liban był już na skraju bankructwa, rząd wprowadził absurdalny podatek od WhatsAppa, od korzystania z WhatsAppa. No i takie właśnie głupie pomysły doprowadziły do tego, że społeczeństwo się zdenerwowało. Wyszli na ulicę, doszło do krwawych protestów, natomiast skutkiem tych protestów i tej całej otoczki był strach. Imigranci zaczęli się bać o swoje zdeponowane dolary, zaczęli je wycofywać, a Liban dopadł ogromny kryzys finansowy. Inflacja wystrzeliła w kosmos, w kilkaset procent. Libańczyków przestać było stać na ważne surowce, które musieli importować. Mówimy tu o paliwie do elektrowni na przykład, przez co Liban był zdolny produkować energię elektryczną do sieci zaledwie na kilka godzin dziennie, na 2-3 godziny dziennie. Jak sobie spojrzymy na te ujęcia i zobaczymy te kilkudziesięciopiętrowe budynki, jakieś tam hotele, apartamentowce, to w każdym takim budynku jest winda albo kilka wind. No i teraz wyobraź sobie, że mieszkasz na 30 piętrze w wieżowcu i wracasz z zakupami do domu, a winda nie działa, bo nie ma prądu. Jesteśmy w porcie w Byblos. To jest podobno pierwszy port wybudowany jeszcze przez Fenicjan, dlatego że Fenicjanie wymyślili handel na świecie i to jest pierwszy zbudowany przez nich port. Ten port obecnie jest niewielki, ale kiedy został wybudowany, był na owe czasy ogromny, no i jedyny tutaj w Libanie. Bike up, the entrance from here. Na jednej z takich właśnie uliczek w miasteczku Byblos zjedliśmy sobie obiad i znowu ta sama akcja co na kawie, że zapłaciliśmy w dolarach, no a reszta, te kilka dolarów już jest wydawana w funtach libańskich i zostawiliśmy 150 000 funtów libańskich na piwku kelnerowi. Mamy opóźniony samolot powrotny, więc stwierdziliśmy, że sobie zamówimy jedzonko, no bo zostało nam jeszcze trochę dolarów. I co jest ważne, na to trzeba koniecznie zwrócić uwagę, gdy przylatujecie do Libanu, że nie honorują tutaj starych banknotów. Ten banknot jest, jak widzicie, z 96 roku i nie honorują go na terenie Libanu. W większości miejsc mieliśmy problem, żeby zapłacić tym banknotem w kawiarni. Mieliśmy problem, żeby zapłacić tym banknotem tutaj na lotnisku za takie kebaby z ziemniakami. I pan nam pokazał nową 50-dolarówkę, która jeszcze w tym tutaj miejscu ma jakiś taki czerwony znaczek dodatkowy, taki hologram. Więc na to należy uważać, jak przylatujecie do Libanu. I zapomniałem powiedzieć jeszcze o tym, że jemy właśnie kebaby za 1,5 miliona funtów libańskich, co w przeliczeniu na dolary daje 15,50. No my zapłaciliśmy równe 15, tych 50 centów od nas nie chcieli.